Ja nie wiem, czy ludzie są na to gotowi. Czy jesteście na to gotowi? Powiedzcie tak. Ola, co jedzie? Jedziemy z Anią Łemko, długie, 430 km. O przewyższeniach dzisiaj nie rozmawiamy. Temat tabu. To jest temat tabu. Ja się Zapraszam na Galicję. Będzie 0 u mnie, więc nie, no 0 nie, 1000. Ale chcesz powiedzieć, że Dorota, odkąd mieszka w Płaskopolsce, to już po górach nie jeździ, także... Chyba nie zauważyliśmy, że wystartowaliśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Odcineczek wyścigowy. 500. Bez kozery powiem 500. Chyba jestem już na samym końcu, od początku. I co? Czy da się zrobić 500 km 24 godziny nie mając formy? Dzisiaj odpowiem Wam na to pytanie. Zobaczymy. Na razie średnia jest 5 na godzinę. Ale myślę, że będzie piękny, więc zapraszam na kolejny fajny odcinek. Początkowo w ramach Podkarpacki Gravel Festival miałam wystartować w etapówce. Jednak oglądając swoje relacje z wcześniejszych edycji, pomyślałam, że może by tak spróbować drugi raz stanąć na starcie Galicji 500 i spróbować pobić swój czas sprzed 3 lat. Wtedy jechałam tam swoje pierwsze 500 km longiem. Plan był więc prosty – zmieścić się w 24 godzinach. Start wszystkich dystansów zaplanowany był na 6 rano. To rzecz, która dosyć rzadko zdarza się już na wyścigach. Myślę, że to niewątpliwy plus tego wydarzenia, ponieważ dzięki temu przez całkiem długi początek jedzie się w towarzystwie innych zawodników z innych dystansów. Sprzyja to nawiązywaniu nowych znajomości i utrzymaniu tempa jazdy. Jakie to romantyczne! ...4 km i czuję to, czuję żabkę prosto z pieca. Na szczęście żabka, bo źródełko wyschło, cała woda z bukłaka wypita, 4 żele zjedzone, no i teraz wypadałoby przekąsić coś normalnego, uzupełnić wodę. No ja się waham się, cola czy sok pomidorowy, albo obydwie rzeczy, nie wiem, doradźcie. Jedzie się dobrze, chociaż już trochę nogi bolą. Średnia 27, także nie jest źle. Nie jest źle. Przyjaciel każdego ultrasa. Żabka. Mam nadzieję, że otwarta. Chociaż tak jakoś nie wygląda. Mam nadzieję. Świeci się.
dobry. Co by tu? Bananek szybkostrawny. Croissant. Coś bym zjadła. Ja bym chciała, powiedz mi, czy miękkie. A może skyrka. Białeczko. Banan, skyr. Kolka, ale bez cukru nie jest cukrem. Mała. Kolka dobra na wszystko i woda. Tu jest. Chyba, że chcecie zimną. Niegazowana. Tak mało trochę. Co dobrego wzięłaś? Taką bułeczkę? Tak, No właśnie też myślę, co by tu. No to miłego. Nie wiem, czy było cokolwiek słychać. Ale zarówno jedzie się, jak i fotografuje się wspaniale. Wspaniały to jest wyścig. Wspaniały. Pit stop. Czujecie to? Zapach jedzonka. Wyjeżdżający z pit stopu mają uśmiechnięte buźki, więc to znaczy, że chyba dobre. Siemaneczko. Co? No, stęskniłam się, tak widzisz. Pomóc wam tutaj w uzupełnieniu? Chyba nie, na razie. Okej. O. Dzień dobry. O, idealnie. Kiełbasa na grillu jest. Z mięsem. No, jak się zmieszasz z pierogiem, to będziesz miał z mięsem. Ja proszę ruskie. I są naleśniki? Tak, z dżemem i z Jezu, serem. to chcę 4 pierogi tylko. Aha, 4 pierogi. Ale zaraz naleśnika też wezmę. Dobra, 5 pierogów. No już otwartą weź, wiesz? Bo tutaj mi się całe nie zmieści. A myślę, że No na pewno się nie zmieści. jest taka mieszanka, że do wyboru, do koloru. Przecież jak to wszystko zjemy, to się będzie ciężko jechało. Siła będzie. Maria. Niesamowite. Ja jednak tego naleśnika, bo naleśnik z serem, to poproszę z serem takiego. Widelca już mam. A, dobrze. Z serem, tak. A takiego jaśniejszego? Jaśniejszego tego? A jednego, bo to 2 nie. Bo to z wszystkiego skosztuje po trochu. O, i chyba jeszcze wezmę sobie takie coś, co tam będę żałować. O, bo kiełby to chyba nie. Nie?
Ale czemu to idzie na mnie? Tak z reguły jakbyś nie wiedziała, że zawsze dym idzie. No, nie. Gdzie byś nie musiała, Racja. Napadać? No co, pojedzone. Ale nogi bolą. Nie można się zatrzymywać. Pojedzone. Te 200 km zrobione. Średnia wychodzi brutto prawie 25. Czekajcie, przyciska. Więc jest dobrze. 8 godzin. 200. No teraz będzie pewnie coraz gorzej, bo nogi bolą. Ale co tam? Trzeba jechać. O, pyszny bufet. No, mistrzostwo świata. Jeden z lepszych, jeżeli chodzi o imprezy gravelowe. Serio, serio. Panie pięknie z koła gospodyń wiejskich poubierane. Zresztą widzieliście, co ja tam będę opowiadać. No to chyba zaczynamy trochę roztocza. Górki. Prawie połowa. Chyba za krótko odpoczęłam na pierwszym pit stopie. Ale jest pięknie. Garmin pokazuje 2 podjazdy na tej trasie. Właśnie jeden został zrobiony. No zmęczona jestem, no. Gdzie ten bufet? Pit stop. Dodatkowy pit stop. Ale zbombiłam. Jak jakiś amator. Na 250 km miał być drugi dodatkowy pit stop z wodą. Czekałam na niego, czekałam i zamiast normalnie po godzinie zjeść znowu żela od pierwszego pit stopu, to nie jadłam. No jak wjechałam w te roztocze, to myślałam, że umrę. A co się okazało? Ten pit stop z wodą jest na 273, nie na 250. Ale zjadłam żela, już jest dobrze. Smolik wszedł i chyba się uda. Woda. I co by tu teraz? Rodowita z roztocza. No. 12%. Gzy. O! Nienawidzę gzów. Gies. Nie wiem, jak to się mówi. No nie wyciągnęłam kamery na tym podjeździe, bo się nie dało. Znaczy dało się, tylko już nie miałam siły. Ale 4% dalej trzyma. Ja pierwszy. Ale to jeden i ostatni podjazd. Oczywiście interpretowany przez Garmina. Józefów. Stokrotka.
300 kilometrów i chyba ostatnie zaopatrzenie przed bufetem następny za 100 kilometrów. Podsumowanie kolejnej stówki, cały czas udaje się utrzymać średnią 25, więc nie jest źle. 19, 26. Już mi się nie chce, no to już chyba mówiłam. No zmęczona jestem, no, ale co? Proteinki, bananek i banty. Krew z nosa leci. Byłam w poprzednim stopie, były dziewczynki dwie i pytały, a ile ten rajd ma kilometrów? 300 albo 500, 350 albo 500. Zrobiłem minę i mówię, a po co pani to jedzie w ogóle? Kto to wie? Pewnie, żeby sobie coś udowodnić. Jak w reakcji krzyżowej, czy jak to tak się... Już teraz zapomniałam. Jak to się mówi. Ale jak dam sobie radę na takim rajdzie, to nic ci nie straszne w życiu, nie? Niedobre. Co ty? Niedobre. Jeszcze 200. Już nie cała. A, Garmin twierdzi, jeszcze wam nie wierzy, że będę o 3:00 na mecie. Ja myślę, że tak będę na styk o 6:00. Chyba że zaleknę na tym bufecie, który będzie pit stop na 400. Pójdę spać. Chyba mamy ładny zachodzik. Dzień dobry. Pomidorówka. Pierogi pani będzie A jakie to pierożki? Super. Poproszę. będziemy grzać powoli. O. Pięknie, mamy to. Jezu, pyszna pomidorowa. Dziękujemy. Marzyłam o niej. Od 3 godzin. Co tam się dzieje? Koła gospodyń wiejskich są fajne. Panie mają większą zabawę niż my. Te panie to mają większą zabawę niż my z tego wszystkiego. Pomidorówka? Okej. Nie, rosół. Rosół? Dobra. Jezu, ja Jazda nocą okazała się wyjątkowo trudna. Zawsze pytacie mnie, czy nie chce mi się spać.
A ja jakoś nigdy ze spaniem problemów nie mam. To chyba kwestia podekscytowania albo moich problemów z wysokim kortyzolem. Tym razem byłam po prostu zmęczona i odliczałam kolejne kilometry jak nigdy. Poza tym, płaskie maratony wcale nie są takie łatwe, bo cały czas trzeba pedałować. Nie ma odpuszczania, bo się zatrzymasz. No i mamy kolejny dzień. Kilometry. Chyba się udało. Chyba nie mogę przejechać przez metę. Siemaneczko. Faktor zrobiłam. Trzeba będzie powtórzyć do Instagrama. Tak? Chyba tak. Okej. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to na pierwszej edycji było dokładnie to samo. Klamra kompozycyjna. A pierwsze miejsce wśród pań zdobywa Dorota Jurany. Dorotka, wielkie brawa. Gratulujemy, fantastyczne czasy. Czas 23 godziny, 20 minut 30 sekund od ponad 4 godziny lepszy od swoich konkurentek. Gratulujemy Ci, Doroto, serdecznie. To jest Twój czas, to jest Twoja chwila. Uśmiechaj się, bądź radosna, a Państwo niech podziwiają tą wspaniałą trójkę tych pań. To są gladiatorki Gravela tegorocznej edycji tego fantastycznego festiwalu. To one, Szanowni Państwo, kilkanaście godzin machały nogami, aby tutaj w blasku właśnie tego konfetti, które za chwilę wystrzeli, pokazać się Państwu, a te zdjęcia obiegną, Szanowni Państwo, najpopularniejsze tygodniki, media, nie tylko te papierowe, ale także internetowe w całym kraju. Wielkie brawa, Szanowni Państwo, trójka najlepszych pań na dystansie 500 km, Galicja Gravel Race.